Cześć, siemano, witam Was z pięknego lasu naszej pięknej Polski, zachodniopomorskie. Dobra, bo się rozpływasz. Dzisiaj spotykamy się na teście miejskiego roweru, takiego wiecie, dzisiaj będzie taki test niemęskiego roweru, na którym Marcel będzie jeździł. Jest to rower, no damka, miejski, powiedzmy bardziej miejski, z koszyczkiem gustownym z przodu, gdzie jak widzicie leży świetnie mój plecak. I jedziemy testować zestawik, który tutaj możecie w tym filmie zobaczyć. Instalowałem w tym właśnie oto rowerku. No i dzisiaj przetestujemy, jak w ogóle to jeździ, słuchajcie. Jak się sprawdza tak słaby napęd w rowerach. Znaczy ja już wiem, że bardzo dobrze się sprawdza, bo już na takich rowerach jeździłem i to nie jednym. Nawet do pracy jeździłem. Jest tutaj zainstalowany silniczek o mocy 250 W na napięcie 36 V. Hamulce standardowe, V-braki przy tak małych mocach w zupełności wystarczą. Choć nie omieszkam zmienić się na hydrauliki z czasem, ale nie o to w tym chodzi. Jest to rower polskiej konstrukcji Dallas, firmy Dallas Bike. Bardzo fajny. Żona taki właśnie chciała, z takimi wygiętymi, wiecie, rączkami. Także mamy tu zainstalowany kit, który przychodzi do Was właśnie gotowy, który możecie nabyć w sklepie esulbike.com w bardzo atrakcyjnej cenie. Dodatkowo mam dla Was kod rabatowy. Spójrzcie jak duży. W opisie filmu macie szczegóły. Naprawdę bardzo się opłaca. Wysyłka jest gratis. Wysyłka, słuchajcie, jest bardzo szybka, ponieważ firma esulbike.com ma magazyny zlokalizowane w Europie, część w Polsce, część w Niemczech. Taki zestaw może do Was przyjść w 2 przesyłkach, ponieważ koło z silnikiem i akcesoriami przychodzi w jednej przesyłce, a silnik z bagażnikiem, bo tu jest bagażnik dedykowany pod baterię, ale do tego zajdziemy za chwilę, przychodzi do Was z magazynów w Niemczech i wszystko generalnie dostajecie do 7 dni roboczych. Jest to po prostu u Was na miejscu. Jak wspomniałem, jest tutaj dedykowany bagażnik, rzecz jasna, do baterii, którą mamy tutaj. Słuchajcie, jest taka mała, leciutka, 15 Ah pojemności. Wsuwamy ją po prostu tutaj, cyk, do końca, przekręcamy kluczyk, żeby nam nie wyjechała i w tej chwili jest zabezpieczona. Tu pod spodem znajduje się włącznik główny zasilania. Wciskamy M na pilocie. Jak widzicie, system gotowy do jazdy. Jest tutaj oczywiście manetka, która widzicie już nam uruchamia rower. Wyświetlacz, okablowanie, no ale to wszystko możecie zobaczyć oczywiście w filmie. Jeszcze raz powtarzam, tutaj macie film z montażu tego zestawu. Jest bardzo prosty montaż, także zapraszam, wejdźcie sobie na stronę esulbike.com, zamawiajcie, bo promka nie trwa wiecznie, a naprawdę warto i niezmierny fan sprawia jazda takim rowerem. Zobaczycie sami. Jedziemy. No dobra, moi drodzy, startujemy z manetki, łatwiej ruszyć. O, zobaczcie, 250, tam już na 700 W wskoczyło, nie? Jadę, słuchajcie, na pierwszym stopniu wspomagania póki co. Może tak będzie lepiej widać. O. Jedzie się zacnie i bardzo wygodnie, ponieważ jest to, jak mówiłem, rower miejski. Dobra, dajmy wyższą prędkość, znaczy drugi stopień. Jeszcze muszę zgłębić ustawienia tego wyświetlacza, bo jadę oczywiście na fabrycznych ustawieniach. Zmieniłem tylko rozmiar koła, właściwie nie zmieniłem, sprawdziłem, czy jest właściwy, ponieważ tutaj mam 28 cali. No i się fajnie jedzie. Dobra, dajmy trzeci stopień. Już czuć przyrost mocy. Widzicie, 400 W, niby 250. Elegancko. 25 na godzinę. W sam raz. Dajmy czwarty stopień. O, już czuć moc. Zapewniam Wam, że ta 250 to nie jest 250. Jest znacznie mocniejsza. Damy maksa. O. No słuchajcie. No zobaczcie. Zaznaczam, że jest to rower miejski i tutaj nie ma co szaleć, ale zobaczcie, do czego stać ten silniczek. 250 W. 35 na godzinę, jadę spokojnie, nogi nawet nie uciekają, ale powiem Wam, że jedzie się zacnie, bardzo wygodnie z racji wyprostowanej pozycji za kierownicą. Teraz powiem Wam, zjechałem taki teren, jak widzicie. Nie za bardzo pod taki rower, ale no jedzie się bardzo świetnie, słuchajcie. No patrzcie, to tak jak błotko. Jedzie się lekko i kurde, przyjemnie. Pojedziemy sobie taką leśną teraz. Jadę na trzecim stopniu. Powiem Wam, że do jazdy po prostej ten trzeci stopień jest wystarczający taki, bo z tego co tu widzę, to chyba są jakieś ograniczenia prędkości co do wspomagania na poszczególnych stopniach, ale jeszcze tego nie zgłębiłem. Zgłębię to, jak będę badał wyświetlacz i jego funkcje. W tej chwili to jest taka pierwsza jazda testowa, żeby zobaczyć, jak się jeździ.
Kurde, nie sądziłem, że tak fajnie się będzie jeździć tak małym silniczkiem. Mój pierwszy rower, jaki miałem, to był rower typowo taki pierwszy elektryczny, chiński, ciężki, na 3 akumulatorach żelowych, też napięcie 36 V, 250, i od takiego silniczka zaczęła się moja przygoda z rowerami elektrycznymi. Tamte pierwsze silniczki były znacznie głośniejsze. Tą torbę sobie kupiłem na bagażnik do mojego MTB 20-letniego, który przerabiałem na elektryczny z silnikiem o mocy 1500 W, korzystając właśnie z uprzejmości firmy Assault Bike, która użyczyła mi ten silniczek. Ta torba właśnie mi została i ona idealnie pasuje pod ten dedykowany bagażnik, słuchajcie. Trzyma się wyśmienicie, chociaż jest tylko na 2 paskach rzepowych. A sam bagażnik, słuchajcie, wytrzymuje obciążenie 25 kg. No i widać po prostu, że jest solidny i naprawdę jest solidny, a wierzcie mi, przerabiałem bagażniki już nie jedne, polskie, niemieckie, chińskie, to ten jest bardzo porządnie wykonany, także naprawdę polecam. Jak widzicie, tutaj jest mocowanie, to jest mocowanie do przyczepki rowerowej i zaraz Wam pokażę jak przyczepka rowerowa dziecięca z 2 dzieci na pokładzie poradzi sobie z tym napędem, właściwie jak rower poradzi sobie z tą przyczepką, z tym napędem, ale to za chwilę. Najpierw się pojeździmy jeszcze, pocieszmy się, tym razem właśnie w takim leśnym klimacie, bo wiecie, taki rowerek jest generalnie bardzo dobry do dojazdu do pracy, bardzo dobry, genialny, mówię Wam to szczerze, bo kupę czasu jeździłem właśnie podobnym rowerem, pierwszym chińskim rowerem elektrycznym, właśnie też był taki miejski, też nim jeździłem, świetna strada, świetnie się jeździ naprawdę, takim rowerkiem też się fajnie jeździ właśnie w taki teren, na niedzielne wypady z dziećmi, zobaczycie zresztą, pokażę Wam. Właśnie w miejskich rowerach najlepsze jest to, że nie trzeba, wiecie, tej nogi, kurde, zadzierać, trzeba być wyćwiczonym w szpagacie, żeby wsiąść na rower, tylko po prostu sobie wchodzę, cyk, naciskam i jadę. I to jest fajne. Nie wiem, dlaczego wszyscy idą w te rowery tak, że damka musi właśnie wyglądać w ten oto sposób, a męski musi mieć tą rurę, gdzie często można jądrami zahaczyć. To się wzięło, wiecie, kiedyś jak były bicykle te pierwsze takie, bo kobiety chodziły w spódnicach, w sukienkach, żeby łatwiej po prostu było im wsiąść, żeby było po prostu łatwiej. W tej chwili nie ma to żadnego sensu. To są takie pozostałości przeszłości, które nie mają żadnego sensu praktycznego. Wiem, wyglądam niemęsko na rowerze z koszykiem, ale co tam? Ważne, że fan jest fajny. A jak tam promień zawracania? No, może być. Z racji tego, że to jest rower na 28-calowych kołach, ten promień jest po prostu większy. Ale on nie jest do szaleństw, wiecie, w terenie albo coś takiego. On jest po prostu do jazdy z punktu A do punktu B, przejechać gdzieś tam nad jeziorko, pojechać sobie na rybki, do pracy, z rodzinką wypadzik taki. Do tego celu jest ten rower. Dlatego wszelkiej maści malkontenci, nie piszcie w komentarzach, że bez sensu jest pakować taki mały silnik do roweru, że to się mija z celem. Mija się z celem wasze pisanie bezsensownych komentarzy. I tyle powiem w temacie. Chcę Wam pokazać taki soft start, bo na manetce jak naciśniemy, ona ma po prostu soft start. Nie ma tak, wiecie, że naciśniecie od razu jest pełna moc, bo można spalić silnik. Właśnie tak spaliłem swój pierwszy silnik w rowerze, który miałem, tym właśnie co Wam wspominałem wcześniej. A tu jest zupełnie inaczej. Patrzcie, naciskamy, praktycznie nie ma takiego zrywu i tylko czuć jak powoli narasta energia. Powiem Wam jedno. Człowiek taki jak ja, przyzwyczajony do rowerów o większej mocy, może Wam powiedzieć śmiało, że ten rower dla osób, które chcą się wspomagać, tak jak mówiłem wcześniej, tak jakbyście chcieli sobie pojechać na rybki, wycieczka, gdziekolwiek, w trasę bez szaleństw, to jest dla ludzi, że tak powiem, stabilnych emocjonalnie, można tak powiedzieć. Ten silniczek jest po prostu wymarzony, jest mały, nie hałasuje zbytnio. Jest mało rzucający się w oczy, że praktycznie nie widać, że to jest silnik rowerowy. Słuchajcie, wygląda to bardziej jak dynamo. Teraz dynama są w piastach. Naprawdę bawię się wyśmienicie. Dzisiaj, słuchajcie, jest 24 stopnie. Jutro ma być 30 znowu. Kurde, po co ja mam jechać na jakąś Majorkę? Mam basen w ogrodzie, leżaki. No po co mi Majorka? No po co? Wystarczy w domu siedzieć. Nie, no żartuję oczywiście. Taki mały joke, że tak powiem.
Ten rowerek nadaje się idealnie do ciągnięcia przyczepki także, mimo takiego małego silniczka, jak widzicie. Na temat tej przyczepki zrobię osobny film, bo to jest warte uwagi. Przyczepka z Decathlonu. Także śledźcie mój kanał, to zobaczycie recenzję. No w takim terenie 5. stopień jest po prostu zbyt brutalny. No tym rowerkiem nie można zbyt mocno szaleć po leśnych trasach, ponieważ to jest no, hardtail bez kurde amortyzacji z przodu. Także każdy najmniejszy kamyczek czujecie głęboko, głęboko w kręgosłupie. Silnik 250 to jest, umówmy się szczerze, sprawa umowna. I każdy, kto trochę zna się na rowerach elektrycznych i silnikach, powie wam jedno. I powiem wam to też i ja. Nie ma takiego czegoś jak silnik o mocy 250 W, silnik o mocy 500 W, czy silnik o mocy 1500 W. Silnik da wam moc taką, na jaką pozwoli wam sterownik. Jak widzicie tutaj, no. Silnik 250 W, a dostaje moc 850, dlatego że na to pozwala mu ten mały kontroler z tyłu, który siedzi tam przy baterii. Także no tyle w temacie. No ten rowerek głównie stworzony jest do jazdy po asfaltowych drogach, taki jak tu widzicie. 3. stopień wspomagania, 24 osiągane. No i tutaj zobaczcie, jest manetka w zestawie standardowo. Jak ktoś lubi, niech sobie zakłada. Ja nie lubię manetek, tutaj założyłem tylko w wersji testowej, no i żona koniecznie chciała, no to będzie miała. Ale ja wam pokażę, dlaczego ja nie lubię manetek, zwłaszcza w tak małych silnikach, ponieważ ona, jak dla mnie, nie zdaje tu egzaminu. Ona po prostu działa zero-jedynkowo. Owszem, zobaczcie, można, jak nacisnę na maksa, to mam 822 W w tej chwili. Oczywiście można, słuchajcie, delikatnie, patrzcie, o, delikatnie dozować. O, 400 macie, widzicie? Ale to jest po prostu, powiem wam, ruch taki milimetr. Na wybojach wam ręka podskoczy i już, o. I już wskakuje pełna moc. Podziwiam ludzi, którzy jeżdżą, tak i dozują sobie manetkę. Dla mnie to jest bez sensu. Generalnie, no słuchajcie, no, czy ja nacisnę tak, czy nacisnę delikatnie, tu w takim małym silniku nie ma żadnego znaczenia. Dlatego ja rezygnuję z manetek. Ma to sens przy mocniejszych silnikach. To wtedy to czuć tą, kurde, różnicę. A tak, w tych małych, no to powiem wam, że nie ma tego. Ale jest w zestawie, jeżeli ktoś lubi, chce, jak najbardziej działa to. No działa, no po prostu działa, ale jak dla mnie nie tak jak trzeba. No ja nie lubię generalnie manetek, dlatego troszeczkę jestem skrzywiony pod tym względem. I jako system zero-jedynkowy, gdzie nam się nie chce pedałować, zobaczcie, można sobie spokojnie jechać. I to nawet spoko. Ale powiem wam, że ten koszyk to jest, kurde, rewelacja w tym rowerze. Naprawdę. Bardzo przydatna rzecz. O samych warunkach technicznych zrobimy sobie osobny odcinek, ale tylko wam pokażę tak, zobaczcie. Przyciskając przycisk w dół, zapala wam się łok na wyświetlaczu. I teraz możemy sobie iść i rower sam po prostu prowadzi nas. Wystarczy stanąć. Zobaczcie, wzrasta, widzicie, jak opór wzrasta, to wzrasta też moc podciągu, że tak powiem. I możecie sobie iść. Wystarczy teraz nacisnąć lekko hamulec. Oczywiście wszystko się wyłącza, nie? No i koniec, słuchajcie. Zrobiłem teścik. Słuchajcie, przejechałem, spójrzcie, 30 km. O, tu u góry. A tutaj jest stan naładowania baterii. Jak widzicie, przy 30 km nawet nie drgnął. Przy obciążeniu już tam jedna kreseczka, wiecie, znika, nie? Ale przejechałem 30 km tylko. Zasięg. Myślę, że z 80 to spokojnie zrobię. Ale testami, takimi stricte testami zajmiemy się w najbliższych odcinkach. Dzisiaj to była taka pierwsza przejażdżka, żeby sprawdzić, czy wszystko gra przy tak małym silniku. Słuchajcie, nieważne, czy on jest w przednim, czy w tylnym kole. To ma walory tylko estetyczne. Co kto lubi. Jak ktoś lubi w tylnym kole, to może w tylnym. Jak w przednim, to w przednim. W czasie jazdy nie ma to najmniejszego znaczenia. Polecam ten silnik. Jeżeli chcecie kupić, to przypomnę wam o promocyjnych cenach na esulbike.com i o moim kodzie rabatowym, dość sporym kodzie rabatowym, który znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam, wejdźcie i zobaczcie. A my dzisiaj będziemy kończyć. Widzimy się już na testach w kolejnych odcinkach. Cześć!